Afera FOS w świetle teorii gier. To nagranie dedykuję 3 pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, których nagła śmierć przerwała pełne wyjaśnienie sprawy FOS. 34 lata temu, 18 lipca 1991 roku, zmarł na zawał serca inspektor kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli Michał Falcman. I 7 października tego samego roku zginął tragicznie w wypadku samochodowym prezes Najwyższej Izby Kontroli profesor Walerian Pańko oraz 19 lat temu, 16 września 2006 roku, zmarł na skutek pobicia przez nieznanych sprawców były dyrektor Zespołu Analiz Systemowych w Najwyższej Izbie Kontroli Anatol Lawina. Nikt też już później, żadna instytucja, w tym Najwyższa Izba Kontroli właśnie, nie próbowała sprawy Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, w tym tych tajemniczych, mało prawdopodobnych, że przypadkowych i naturalnych śmierci, wyjaśnić. A w wielomilionową grabież pod przykrywką innych działań na kilku poziomach środków publicznych zaangażowane były, wiedziały o niej lub powinny były wiedzieć najważniejsze osoby w państwie. Tylko pretekstem dla FOS była pozostałość po Polsce Ludowej. Oczywistą coraz bardziej niewydolność i agospodarność systemu socjalistycznego próbowano bowiem przykryć od początku lat 70., gdy jeszcze wydawał się on, ten system, nieuchronny, coraz większymi zagranicznymi pożyczkami. Zadłużenie jednak wskutek tego tylko rosło, nie przynosząc wzrostu produktywności dobrej, konkurującej z zachodnią produkcji, która ewentualnie, gdyby zrobiła furorę na Zachodzie, mogłaby spowodować przypływ dewiz i spłatę narastających długów. No nie przyniosła furory, nie napłynęły tak potrzebne dewizy, niewydolność pozostała. Lekarstwo w praktyce okazało się gorsze od choroby. Oczywiście należy oddać, że lata 70. to był czas swoistego prosperity na kredyt, nieporównywalnie lepszy niż zwłaszcza wcześniejsze lata komunizmu, ale niewydolność pozostała, a co za tym idzie, ryzyko niewypłacalności narastało. Tymczasem w 1985 roku rezydentura polskiego wywiadu w Brazylii poinformowała polskie władze o ciekawym pomyśle rządu zadłużonej Brazylii, mianowicie o tajnym wykupowaniu własnego długu przez podstawione podmioty. Stąd pomysł na FOS. Więc, żeby ratować finanse od coraz większego kosztu zadłużenia, w latach 80. powstał FOS, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Najpierw pierwszy z mniejszymi możliwościami, ustawą z 23 grudnia 1985 roku i potem drugi, ustawą z 15 lutego 1989 roku, który stanowił osobę prawną zdolną do zaciągania zobowiązań i udzielania kredytów i poręczeń. Zauważmy, że w artykule 5 jest mowa, iż fundusz przeznacza posiadane środki w walucie polskiej i walutach obcych na spłatę zadłużenia zagranicznego oraz finansowanie udzielonych za granicy kredytów państwowych. Ale uwaga, ustęp 2. W celu zwiększenia dochodów fundusz może przeznaczyć posiadane środki na wnoszenie udziałów do spółek krajowych i zagranicznych, nabywanie obligacji i akcji w kraju i za granicą i uwaga, punkt 3, przeprowadzanie innych operacji finansowych i handlowych w kraju i za granicą. A zatem z uwagi na te zapisy ustawowe, zwłaszcza tego punktu 3 o FOS, same transakcje, nawet ryzykowne, moim zdaniem nie były nielegalne i gdyby nie wnikliwość inspektora kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli Michała Falcmana i potem także jego przełożonych, proceder, jego cel nigdy by nie wyszedł na jaw prawdopodobnie. To znaczy nie wyszłoby na jaw, że celem nie było pomnożenie zasobów funduszu, jak zapisał ustawodawca w tej ustawie, a po prostu defraudacja, przekazywanie środków określonym, związanym z byłymi służbami graczom, czyli uwłaszczenie nomenklatury, krótko mówiąc. Wraz z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego Polska prawie zaprzestała spłacać długi z lat 70., a z uwagi na wysokie ryzyko, że nigdy tego nie zrobi, wiarygodność była niska i cena polskiego długu spadła do zaledwie 22% nominalnej wartości.
To znaczy $1 polskiego długu wierzyciele amerykańskie banki odsprzedawały za już 22 centy, nawet 20 centów. FOS według prawa międzynarodowego nielegalnie miał za zadanie nie tyle, czy nie tylko, jak wskazano w tytule i treści ustawy, obsługiwać czy spłacać polskie zadłużenia, co również, a raczej przede wszystkim tajnie przez podstawione firmy wykupować polski dług. Operacja wprawdzie, jak już sobie powiedzieliśmy, nielegalna, ale mogła być korzystna dla obu stron. Amerykańscy wierzyciele wyzbyli się udzielonych Polsce pożyczek, których ta i tak już nie chciała spłacać, a Polska, zmniejszając nominalną wartość zadłużenia, miała odbudować swoją wiarygodność. Z uwagi na tajność operacji, jej realizację powierzono PRL-owskim tajnym służbom wojskowym. Zapewne to te umocowania w tajnych służbach PRL i przekonanie o bezkarności zachęcało do dowolnego dysponowania środkami funduszu, z których tylko, uwaga, nikły promil, bo $69 milionów z $1,7 mld faktycznie wydatkowano na i tak nielegalny wykup zadłużenia. Łącznie udowodniono straty Skarbu Państwa na 334 miliony nowych złotych. Faktyczne musiały być dużo większe. Braki kontroli, nadzoru i księgowej ewidencji dotyczące przepływów finansowych nie były wynikiem bałaganu, a celowym działaniem. Dawały wolną rękę byłym służbom PRL w rozkradaniu pieniędzy publicznych i finansowaniu z nich swoich operacji, spółek, słowem uwłaszczenia PRL-owskiej nomenklatury, jak już sobie powiedzieliśmy. Pamiętajmy, że równocześnie był to czas okrągłostołowych porozumień. Fundusz powstał 15 lutego 1989 roku, jak już sobie powiedzieliśmy, a rozmowy okrągłego stołu władzy socjalistycznej z opozycją rozpoczęły się 9 dni wcześniej, 6 lutego 1989 roku. FOS, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, musiał już być wtedy zaplanowany, ustalony. Grabież może miała być dokonywana z cichym przyzwoleniem opozycji, skoro tak trudno było, przynajmniej na początku, z ustaleniami nieprawidłowości przez inspektora Faltzmana coś konkretnego zrobić. On sam raczej był narażony na stratę pracy i utratę źródła utrzymania dla wielodzietnej rodziny z 5 dzieci, niż mógł liczyć na wsparcie i ochronę przełożonych. Zatem w zaciszu rozmów trwało rozkradanie państwa, pieniędzy publicznych na dalsze finansowanie działań, spółek, towarzyszy i byłych służb, przez nieksięgowane przelewy środków publicznych, w tym pożyczek, na rzecz różnych podmiotów i przez zawyżanie faktycznych kwot za wykup zadłużenia. W teorii ekonomii te działania możemy nazwać kryminalną pogonią za rentą władzy. Pogoń za rentą czy rent-seeking w ekonomii to działanie legalne lub nielegalne, tu kryminalne, w których grupy interesów, tu PRL-owska władza i byłe służby, ulokowane m.in. w centrach handlu zagranicznego, zapewniały sobie bogactwo i dochody. Nie poprzez produktywność i zysk ekonomiczny, a poprzez manipulowanie otoczeniem prawnym i ekonomicznym, tu stosując FOZ, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, jako narzędzie, zamiast tworzenia nowych wartości dodanych w warunkach zmiany systemu. Bo nie tyle władza, ludzie dopiero co u władzy w PRL próbowali się odnaleźć w wolnorynkowej gospodarce, w której to rządzi niewidzialna ręka rynku, co raczej skutecznie, nielegalnie zapewniali sobie najpierw udział w rozkradaniu publicznych środków na ogromną skalę i następnie takim źródłem finansowania zapewnili sobie wolną rękę, aby uwłaszczyć się na publicznym majątku. Według teorii ekonomii to skrajny obraz tragedii wspólnego pastwiska. Tak, bo nieograniczone środki FOZ-u musiały stanowić dla byłych służb takie właśnie wspólne pastwisko, a więc zamiast przynieść zmniejszenie zadłużenia de facto wskutek właśnie rozkradania tego, co wspólne na różnych poziomach i różnymi sposobami, zwiększyły ten zagraniczny dług. Przede wszystkim były to udzielane przez FOZ bez dokumentacji i bez zwrotu kredyty oraz poręczenia i gwarancje, a także zakupy dostaw, które nigdy się nie ziściły. Na przeszkodzie tego procederu, który nie mógł się nie powieść, w istocie nielegalna działalność funduszu jednak miała na celu z oficjalnego i nieoficjalnego założenia dobro Rzeczypospolitej, jakim było wyciągnięcie z zadłużenia. To wymagało dyskrecji i pewnie tym argumentem szafowano, choć w istocie, jak wiemy, jak już wskazaliśmy, faktycznie wykupiono nikły promil długu. No więc na przeszkodzie defraudacji na wielką skalę stanął właściwie jeden człowiek. Młody, skromny, dociekliwy i pracowity kontroler najpierw Izby Skarbowej w Warszawie, potem Najwyższej Izby Kontroli, Michał Faltzman. I idąc od nitki
do Kłębka, tu od spółki Uniwersal, stwierdza m.in., że fundusz jest oficjalną polską instytucją zajmującą się prowadzeniem księgi polskich długów. To tu mieści się wykaz wierzycieli i tu teoretycznie powinny się znajdować dane, komu, ile i za co zapłacono. Ale tak nie jest. Fundusz udziela pożyczek, udziela gwarancji, udziela poręczeń, a Uniwersal zaciąga długi, płaci zobowiązania i ekspediuje pieniądze, już tym razem jako prowadzący działalność handlową, na prywatne konta poza granicą Polski. Proceder ten jest ukryty za parawanem tajemnicy państwowej, a faktycznie jest co najmniej pomaganiem złodziejowi w kradzieży państwowego mienia. To cytat z książki Wabanki FOS o rabunku finansów Polski Mirosława Dakowskiego i Jerzego Przystawy. Wydawca tej publikacji, Marcin Dybowski, otrzymywał pogróżki, spalono mu samochód i skradziono dokumentację dotyczącą FOS. W aferze FOS nic nie było przypadkowe, a celowe i zaplanowane. Sam dyrektor generalny FOS, Grzegorz Rzemek, w mowie końcowej w ostatnim słowie oskarżonego, zanim zapadł wyrok, powiedział m.in., że żadna z transakcji nie była pokątna, każda była przemyślana i zaplanowana. Nie przekroczyłem kompetencji, nawet jeśli eksperymentowałem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, że transakcja się uda. Podkreślał, że operacje finansowe dokonywane wtedy były dla polskiego podmiotu czymś nowym, nie było wiadomo, jak je przeprowadzać i jak księgować. I po to powołano tę instytucję, FOS, by uczyła się tych operacji. To były transakcje rynkowe, które można było rozliczyć i doprowadzić do końca, jednak zastosowano takie rozwiązanie, by mnie aresztować, a FOS rozwiązać. Dlatego sprawa jest coraz bardziej zagmatwana, przekonywał były dyrektor Grzegorz Rzemek. Linia obrony jednak częściowo przynajmniej uzasadniona. Zauważmy, zapisami ustawowymi. Nadto faktycznie w 2006 roku wskutek nowych instytucji finansowych na świecie doprowadzono do kryzysu, jednak afera FOS, raz że miała miejsce dużo wcześniej, to zupełnie jednak co innego, nie tyle ryzykowne, jak w ostatnim słowie wskazywał Rzemek, ale jednak rynkowe działanie, co po prostu defraudacja publicznych środków na wielką skalę. Tak więc to wnikliwość inspektora Falcmana, powtórzmy i podkreślmy, bo to jest istota, że to właśnie wnikliwość inspektora kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli Michała Falcmana o tym przekonuje, o faktycznym celu podejmowanych działań i dokonywanych zawiłych transakcji. No to spójrzmy na tę aferę niosącą śmierć w świetle teorii gier. I tym razem podkreślam, jak to było czynione i w przypadku innych spraw kryminalnych analizowanych na kanale Ekonomia w jednej lekcji, z których filmiki publikowałem, m.in. na playliście pod tytułem Sprawy kryminalne w świetle teorii gier. Więc zaznaczam, że nie bawimy się tu w gry kosztem ofiar. Teoria gier to nie jest bowiem zabawa, a naukowa analiza, wielokrotnie już nagradzana Nagrodą Nobla. Dylemat więźnia w formie klasycznej, w której racjonalnie myślący podejrzani, oskarżeni, osadzeni, więźniowie, współsprawcy nie mają zaufania do siebie nawzajem, współpracują raczej z prokuraturą niż z pozostałymi współsprawcami w obawie, że ci pozostali właśnie to uczynią i narażą niewspółpracujących z prokuraturą na najwyższy wyrok. No więc ta podstawowa, racjonalna przecież intuicja, która wyłania się z teorii gier, gdy szukamy schematów, a nie anomalii, tu w sprawie FOS nie wystąpiła. Nikt w istocie nie współpracował z prokuraturą, a główni oskarżeni w sprawie wprawdzie dobrowolnie poddali się karze ostatecznie, ale nie ujawnili, kto faktycznie zarządzał funduszem, kto podejmował decyzje. Faktyczny capo di tutti capi pozostał w cieniu. Obwinieni działali bowiem zgodnie z inną, ale też wynikającą z teorii gier logiką powracającego dylematu więźnia. To znaczy iterowego czy wielokrotnego dylematu więźnia, w którym w wyniku strategii wet za wet współsprawcy mają oparte na kalkulacji zaufanie do siebie nawzajem. Można za ewentualną współpracę z policją czy prokuraturą narazić się na odpowiedź wetem za wet. I patrząc na tę historię, można przyjąć, że ten wet za wet mógł być tylko groźniejszy od wyroku. Strategia wet za wet i ten właśnie iterowy dylemat więźnia, w którym panuje zamiast współpracy z policją, prokuraturą zmowa milczenia, jest w sprawie FOS do dziś.
jest charakterystyczna dla zorganizowanych grup interesów. Ta zmowa milczenia. Zorganizowanych grup przestępczych i mafii. To znana z teorii ekonomii, wprowadzona przez profesora Mancura Olsona, nieżyjącego już, też kandydata do Nagrody Nobla. Mała, dobrze zorganizowana grupa interesów i nacisku jest tak trwała. Może do dziś. Z takimi strukturami mamy tu do czynienia. Trwałość zapewniają ścisłe powiązania na styku grup przestępczych i byłych służb, które jednak musiały mieć emanację w nowych strukturach. Takie zorganizowane, mafijne grupy przestępcze są skuteczne, gdy działają w cieniu. Stąd z jednej strony śmierć osób, które sprawę badały i ujawniały, a z drugiej strony jawnie działający FOS, którzy ponieśli odpowiedzialność, dostali wyroki skazujące, nie byli w istocie mózgiem operacji. Ten niewątpliwie pozostał w cieniu. W tym kontekście nie wydaje się przypadkowa śmierć najpierw Michała Faltzmana, który zmarł na Zawar 18 lipca 1991 roku, a nawet przyjmując tę śmierć jako naturalną, spowodowaną sprawą w sensie samotnym, zmaganiem się, samotną walką z przeciwnościami, pogróżkami, ryzykiem utraty pracy i tym samym źródła utrzymania, wyżywienia 5 dzieci, to już trudno przyjąć tę śmierć za naturalną, spowodowaną przeżyciami, skądinąd zakładam, że kontrolerzy NIK to raczej silne osobowości. A gdy weźmiemy pod uwagę kolejne tajemnicze zgony, pogróżki, więc w zestawieniu z kolejnymi, uwaga, 8 tajemniczymi tragediami, wydaje się, że to służby specjalne byłego PRL próbują i w gruncie rzeczy utrzymują status quo i swoją pozycję bezkarności w rozkradaniu publicznych środków, po prostu w języku teorii gier, grając w grę zero-jedynkową, w której tylko jedna strona wygrywa, eliminują przeszkody. FOS wydawał się samograjem. Gdyby nie Faltzman, gdyby nie jego wnikliwość, bezkompromisowość i profesjonalizm, to prawdopodobnie FOS pozostałby takim źródłem finansowania przez długi czas. To znaczy do bankructwa, które pewnie ogłoszono by po kilku latach. A następne tajemnicze i do dziś niewyjaśnione śmierci to 7 października 1991 roku profesor Walerian Pańko, prezes Najwyższej Izby Kontroli, który za kilka dni ma przedstawić w Sejmie wyniki kontroli NIK FOS, a wcześniej otrzymywał anonimowe pogróżki, włamano się do jego służbowego mieszkania, giną dokumenty z sejfu, ginie w wypadku samochodowym. Zginął on i szef Biura Informacji Kancelarii Sejmu Janusz Zaporowski. Samochód, 2-letnia Lancia, pęka właściwie na pół. Przeżyje kierowca i również siedząca z przodu żona Pańki, która później będzie mówić, że słyszała jakiś huk, jakby wybuch z tyłu pojazdu przed wypadkiem. Następnie ginie biegły sądowy, który ma przedstawić opinię dla prokuratury, a 2 policjantów drogówki, którzy badali sprawę wypadku, pierwsi przybyli na jego miejsce w ciągu 2 lat do 1993 roku już nie żyli. Utopili się na rybach w stawie do kolan. Jednak tak zwana klątwa FOS działała dalej. Kierowca Lanci skazany za brawurową jazdę, bo biegli uznali jego winę w 100%. Wykonanie kary więzienia zawiesza się, ale i tak kierowca zostaje ułaskawiony przez prezydenta Kwaśniewskiego, później jednak popełnia samobójstwo. 29 kwietnia 2000 roku samobójstwo wskutek potrójnego postrzału popełnia również Ireneusz Sekuła, perelowski minister w latach 1988, gdy hulał FOS, wicepremier, później poseł trzech kadencji i prezes GUC, Głównego Urzędu CEU. Tu również przewija się Universal. Sekuła miał stanąć przed sądem, odpowiadać za zakup od tej spółki budynków i 1 hektara terenu po fabryce lamp elektrycznych, dawnych zakładach Polam imienia Róży Luksemburg. Kupował te obiekty na główną siedzibę GUC za 9 milionów złotych. Wreszcie w 2006 roku, gdy kończy się sprawa FOS w sądzie, ginie ostatni świadek, który analizował sprawę, pobity przez nieznanych sprawców Anatol Lawina. Bezpośredni przełożony Faltzmana, dyrektor zespołu analiz systemowych w Najwyższej Izbie Kontroli. Wskutek tego, że w sprawie więcej pozostaje tajemnic, śmierci i pełnego wyjaśnienia i przeznaczenia, w tym także na partie polityczne nigdy nie odzyskanych środków oraz ról najważniejszych osób w państwie wówczas, niż wyjaśnionych elementów, faktyczny tajny cel i defraudacja na olbrzymią skalę, to tym bardziej dziwny i niewytłumaczalny wydaje się brak woli instytucji, w tym NIK, pełnego jej zbadania.
Ten brak widać właściwie niezależnie od tego, która partia jest u władzy. A przecież misją, przynajmniej Najwyższej Izby Kontroli, mottem jest sentencja: ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien. Dziękuję. To była ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, o podatkach i o teorii gier.